Cześć! Dzisiaj poznamy historię wsi kilku armii, czyli Kęszycy Leśnej. Zobaczymy jeden z koszarowców oraz wejdziemy do najbardziej charakterystycznego budynku, czyli kasyna. W 1927 roku w lesie 10 km od Międzyrzecza Niemcy rozpoczynają budowę kompleksu koszarowego dla żołnierzy Wehrmachtu. Osada miała pełnić funkcję zaplecza dla fortyfikacji międzyrzeckiego rejonu umocnionego. W Koszarach stacjonowały również pododdziały Indyjskiej Armii Narodowej, składającej się głównie z Hindusów. Po wojnie dawne Koszary Wehrmachtu nazywane były Gródkiem. Od 1945 roku stacjonował tu garnizon Wojska Polskiego. W roku 1956 do Kęszycy wprowadza się jednostka Łączności Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckich. Garnizon podlegał pod sztab główny w Legnicy i składał się z pułku saperów, składnicy paliw płynnych zgromadzonych w około 300 zbiornikach, węzła łączności, stacji radarowej oraz brygady, która miała za zadanie utrzymywanie stałej łączności pomiędzy wojskami stacjonującymi w NRD a Moskwą. Do 1980 roku Koszary zostały rozbudowane i powiększone o nowe budynki. Rosjanie uruchomili w bazie m.in. szkołę podstawową, sklepy, klub oficerski, dom kultury oraz łaźnie. Podstawowe zabezpieczenie medyczne zapewniała Izba Chorych. Położenie miejscowości i klimat sprawiły, że organizowano tu również obozy pionierskie dla dzieci, kadry oficerskiej. Po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu przywożono tutaj dzieci z terenów skażenia na kilkutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. W szczytowym okresie stacjonowało tu 3,5 tysiąca żołnierzy. Teren bazy obejmował 119 hektarów, na którym wybudowano 110 budynków różnego przeznaczenia. 5 maja 1993 roku ostatni żołnierze radzieccy opuszczają osadę, a 18 maja garnizon przejęła administracja polska. W grudniu zaczęło się cywilne zagospodarowanie obiektu i rok później nadano miejscowości nazwę Kęszyca Leśna. Obecnie zabudowania zostały zaadoptowane na mieszkania. W osadzie przebywa około 600 osób. Niektóre budynki zostały wyburzone, a niektóre jeszcze pozostają opuszczone. Największą pamiątką po wojskach niemieckich jest zabudowa osady. Natomiast po rosyjskich pozostał pomnik czołgającego się żołnierza radzieckiego, do tej pory przemalowany i przemieniony na żołnierza Wojska Polskiego.
Koszarowiec jest przykładem niemieckiej zabudowy. Obecnie jeden z nielicznych opuszczonych budynków. Budynek kasyna. W czasach radzieckich również klub oficersko-żołnierski. Mieścił w sobie salę kinowo-teatralną oraz kawiarnię i knajpę. Budynek posiadał kilka wejść, a niektóre pomieszczenia były dostępne wyłącznie dla oficerów, jak na przykład loża na sali widowiskowej.